Cześć! Dziś na warsztacie mam płytę główną Shuttlehood 555. Wymienię w niej duże gniazdo klawiatury na 2 gniazda PS2 dla klawiatury i dla myszy. Płyta jest fabrycznie przystosowana do takiej zmiany. Na początek muszę pozyskać 2 gniazda PS2. Wylutuję je ze starego przełącznika KVM. Używam do tego lutownicy na gorące powietrze. Okrężnymi ruchami powoli nagrzewam laminat. Zajmuje to parę minut. I po chwili mam już wylutowane 2 gniazda. Teraz zabieram się za płytę główną, podgrzewam powoli laminat. Chwilę z tym schodzi, ale bez problemu udaje się wylutować tak duże gniazdo. Teraz muszę oczyścić punkty lutownicze. Używam do tego plecionki i odrobiny topnika. Stara cyna pięknie wchodzi w plecionkę. I już po chwili mam przygotowaną płytę główną do montażu gniazd PS2. Czyszczę płytę główną przy pomocy PCC15. Czas na montaż gniazd PS2. Odwracam płytę i kolejno lutuję wyprowadzenia gniazd. I na koniec czyszczę płytę z resztek topnika. I gotowe. Można podłączyć płytę i zobaczyć, czy nadal działa. I jest obraz. Aby przetestować płytę, zainstaluję system Windows 98 SE. Mój komputer składa się z pokazanej już płyty głównej Shuttle. Do tego mam procesor Pentium MMX, jakieś pamięci EDO, kartę graficzną ATI Mach 64, a karta dźwiękowa to najzwyklejszy Sound Blaster 128. Dane zapisują się na karcie Compact Flash. Uruchamiam komputer z dyskietki startowej. Przy pomocy Ranish Partition Managera tworzę i formatuję partycję. Kopiuję pliki instalacyjne Windows na dysk twardy, czyli na moją kartę Compact Flash. Uruchamiam instalatora. I jak widać, moja przeróbka działa. Działa myszka PS2. System instalował się 28 minut. I to już wszystko na dzisiaj. Jak sami widzieliście, operacja zakończyła się pełnym sukcesem. Stara płyta Shuttlehood 555 zyskała zupełnie nowe życie. Co udało się osiągnąć? Koniec z przejściówkami. Pozbyłem się wielkiego, niewygodnego gniazda AT. 2 gniazda PS2 działają idealnie pod Windows 98 SE. System bez problemu działa z moją modyfikacją. Zestaw z Pentium MMX i grafiką ATI działa stabilnie. Najbardziej cieszy mnie to, że wykorzystałem fabryczne ścieżki na płycie. Ta modyfikacja wygląda bardzo schludnie i profesjonalnie. Pokazuje to też, że z odrobiną cierpliwości i przy pomocy lutownicy można świetnie udoskonalić stary sprzęt. Dziś to już tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!